Nazywam się Mario Podpora, a to nowy program Remont na każdą kieszeń. Bohaterem pierwszego odcinka jest Michał, właściciel mieszkania z rynku wtórnego. Mieszkanie jest do generalnego remontu, ale co czeka nas w środku, o tym dowiecie się za chwilę. Zapraszam zatem na górę. Mario dopilnuje, aby zmieścić się w zaplanowanym budżecie. Czy to się uda? To mieszkanie w 2 miesiące będzie nie do poznania. W programie Remont na każdą kieszeń mieszkanie z rynku wtórnego uzyska nowe ja. Czeka nas ciężka praca, pot i wielka satysfakcja. Przemienimy przestarzałe wnętrza w funkcjonalne i stylowe. Stare mieszkanie, nowy początek. To wszystko w programie Remont na każdą kieszeń. W końcu jesteśmy na 4. piętrze. Cześć, to co, zaczynamy remont? Zaczynamy, zapraszam. W takim razie prowadź nas. Chodźcie. No ten pokój jest całkiem spory. Ile on ma metrów? Ten pokój ma około 18 m2. Będzie to salon, pokój dzienny. Czy masz już architekta? Architekta nie mam, niestety, ale budżet mógłby się nie spiąć, gdybym skorzystał z tej pomocy architekta, w związku z czym mam zamysł w głowie. Internet pomaga dzisiaj w tych kwestiach, więc myślę, że sobie poradzę bez architekta. Rozglądam się i widzę, że tutaj już masz dość dużo oznaczeń, czyli był elektryk. Była to konsultacja tylko dlatego, żebym wiedział, w jaki sposób mam prowadzić przewody, bo tym chcę zająć się sam. Parkiet jest w dość słabym stanie. Czy planujesz coś z nim zrobić? Czytałem ostatnio trochę artykułów na temat tego, w jaki sposób ten parkiet mógł być kładziony w latach 60., kiedy tutaj ten blok powstał. Używano wtedy jakiejś substancji do klejenia, która okazuje się jest rakotwórcza, więc chciałbym z tego zrezygnować. Chciałbym to pomieszczenie zorganizować w taki sposób, aby była to jadalnia z salonem, pokój dzienny. Ma być tu minimalizm, ale też mam pomysł na hamak. Z tych rzeczy, które na pewno trzeba zmienić, chyba że myślisz inaczej. Co z kaloryferem? Racja, grzejnik jest spory, ale też jest spory pokój, w związku z czym musi być ten grzejnik dość duży, aby ogrzać pokój czy też tą powierzchnię. Planuję go zmienić. Co z sufitem? Koncepcji było kilka. Jedną z nich jest sufit podwieszany z jakimś tam oświetleniem LED, aby robić taką miłą atmosferę wieczorem, ale też jest pomysł sufitu napinanego. Powiedz nam, co z loggią, bo jest też całkiem duża. Ile ona ma metrów? Loggia ma około 4 metrów. Loggię chciałbym zabudować, tak aby móc postawić sobie stolik, 2 krzesełka, aby napić się kawy w ciepły letni poranek. Bardziej mała dżungla, czy jednak taki również minimalizm jak w pokoju? Tam myślę, że już możemy pójść w tę dżunglę. Przejdźmy dalej. Sypialnia też jest całkiem duża. Ile ma metrów? Ma około 13 metrów. Jest co tutaj robić, można działać. Jaki masz na nią plan? W przeciwieństwie do dużego pokoju, sypialnia jest bardziej kwadratowa. No przede wszystkim dość duże łóżko, biurko, o którym wspomnieliśmy, ale musi się tutaj znaleźć miejsce na dużą szafę. W sypialni mamy parkiet. Nie jest on w zbyt dobrym stanie, więc czy planujesz go odnowić, czy jednak wymienić? Chcę się go pozbyć i zastosować jakieś inne rozwiązanie, ewentualnie panele lub ostatnio popularne podłogi z żywicy, ale to zobaczymy. Co do sufitu, czy planujesz go podwieszać? Nie chciałbym odbierać przestrzeni, która będzie w tym pomieszczeniu potrzebna. Chciałbym pozostać przy standardowym suficie. Co do oświetlenia, myślę, że jakaś centralna lampa, żyrandol na środku się znajdzie, ale bardziej chciałbym iść w oświetlenie boczne, LEDowe, więc jakieś oświetlone łóżko. To chyba wszystko w takim razie w sypialni. Zapraszam Was do kolejnego pomieszczenia. Kuchnia, jak na pomieszczeniu w bloku, jest dość duża. Zacznę może od tego, co widzę na ścianie, czyli zapisane przez elektryka wszystkie urządzenia elektryczne, czyli okap, zmywarka, piekarnik, lodówka, indukcja i pralka. Wszystko w jednym pomieszczeniu. Plan zakłada, aby te wszystkie urządzenia
kuchni zmieścić, ale myślę, że nie będzie z tym problemu, ponieważ kuchnia jest rzeczywiście dość duża, około 9 metrów kwadratowych. Chciałbym wykorzystać szafki, które sięgają sufitu, gdzie będę mógł schować przybory do gotowania, wszystkie narzędzia, z których korzysta się w kuchni, będą miały na to miejsce. Poświęcając szafki dolne, gdzie będę mógł na przykład umieścić pralkę, która standardowo powinna znaleźć się w łazience. Obecnie w kuchni jest dość dużo takich elementów, które wydaje mi się nie są potrzebne, przynajmniej w tej takiej wersji, jakiej Ty opowiadasz, że chciałbyś, żeby ta kuchnia wyglądała. Przede wszystkim okno łączące kuchnię z łazienką, czy pawlacz nad drzwiami, który bardzo mocno ogranicza tą przestrzeń i wizualnie pomniejsza pomieszczenie. Ostatnim takim elementem, który chyba jest dość nietypowo ustawiony, jest kaloryfer. Przede wszystkim jest bardzo wysoko, jest dość dużych rozmiarów. Zgadzam się, w kuchni jest sporo rzeczy, których chcę się pozbyć, między innymi okno, które łączy kuchnię z łazienką. Uważam, że kuchnia jest na tyle docieplonym pomieszczeniem poprzez urządzenia, z których się korzysta, że nie ma potrzeby, aby to dodatkowo ogrzewać. Teraz przejdziemy do łazienki, która jest zdecydowanie najmniejszym pomieszczeniem. Możliwości aranżacji łazienki jest bardzo wiele, choćby wybór między wanną a prysznicem. W łazience chciałbym skorzystać z opcji prysznica. Dzięki pozbyciu się pralki z łazienki uzyskam dodatkową przestrzeń na stawienie dużej umywalki. Co do sufitu oświetlenia, będzie tutaj sufit podwieszany z oświetleniem punktowym, na pewno nad lustrem, nad umywalką, plus doświetlenie prysznica, więc to będą zapewne światła LED. Skoro jesteśmy już na korytarzu, to skupmy się na tym, co tu jest do zrobienia. A jest sporo, bo mimo tego, że przestrzeń jest duża, to jednak są takie ciekawostki, mankamenty, które podejrzewam, że nie do końca Ci teraz pasują. Chciałbym pozbyć się wielu elementów, które w tym momencie znajdują się w tym korytarzu, między innymi duży pawlacz, który ogranicza wysokość tego korytarza, rury, które doprowadzają gaz, oczywiście do wycięcia. W jaki sposób chciałbyś zamienić podłogę? Zastanawiam się nad opcją terakoty lub żywicy. Będą po prostu standardowe ściany pomalowane na jasny kolor. W pierwszej części korytarza mamy wnękę, która teraz jest zabudowana starą szafą. Chciałbym po prostu wstawić nową szafę do zabudowy na kurtki, odzież wierzchnią, na buty, tak aby było to przy samym wejściu. Na pewno chciałbym zrezygnować z drzwi do salonu. Chciałbym, żeby to była przestrzeń otwarta. Do kuchni również drzwi są niepotrzebne. Co do sypialni, zastanawiam się nad rozwiązaniem drzwi przesuwnych, tak aby nie zabierać przestrzeni podczas otwierania tych drzwi. Na ten moment to już chyba wszystko. Znamy Twój pomysł na aranżację wszystkich przestrzeni. To, co teraz musisz zrobić, to w pierwszej kolejności zdjąć tapety, czyli przygotować przestrzeń pod dalsze prace i przygotować plan techniczny oraz aranżację wnętrz. No musisz niestety zrobić to na własną rękę. Taki był Twój pomysł. Zabieraj się do pracy, bo jest jej naprawdę dużo. A Was zapraszam do śledzenia kolejnych etapów remontu. To wszystko w tej części programu. Zobaczcie, co czeka nas w kolejnym odcinku.